Znasz to uczucie, kiedy twoje ciało jest w stanie ciągłego, nieznośnego alarmu? Siedzisz w swoim pokoju. Teoretycznie jest bezpiecznie. Nikt cię nie goni, nikt na ciebie nie krzyczy. Masz ciepłe łóżko, telefon w ręce, ale twoje serce bije tak, jakbyś właśnie stał nad przepaścią. Twój oddech jest płytki, szybki, urywany. Mięśnie karku i szczęki są zaciśnięte tak mocno, że rano budzisz się z bólem głowy. Czujesz dziwny ucisk w żołądku, który nie chce odejść, niezależnie od tego, ile melisy wypijesz. Albo znasz drugą stronę medalu? Całkowitą pustkę. Czujesz się odrętwiały, jakbyś był owinięty grubą warstwą waty. Ludzie do ciebie mówią, a ty słyszysz ich jakby zza ściany. Czujesz się odcięty od samego siebie, od swoich emocji, od świata. Patrzysz w lustro i nie poznajesz osoby, którą widzisz. Czujesz się jak duch we własnym życiu. Jeśli to brzmi znajomo, mam dla ciebie jedną, najważniejszą wiadomość na początek. Nie zwariowałeś, nie jesteś zepsuty. To, co czujesz, to nie jest choroba psychiczna, której nie da się wyleczyć. To mechanika. To twój układ nerwowy, który utknął w trybie przetrwania. Witaj na kanale Psyche Wyjaśnia. Dzisiaj wchodzimy głęboko pod maskę twojej biologii. Nie będziemy się bawić w powierzchowne porady typu uśmiechnij się. Dzisiaj dam ci instrukcję obsługi do twojego własnego ciała. Opowiemy sobie o 5 konkretnych naukowych sposobach na regulację układu nerwowego, opartych na teorii poliwagalnej Stephena Porgesa i metodzie Somatic Experiencing. Dowiesz się, dlaczego twój organizm reaguje na SMS-a tak, jakby to był tygrys szablozębny. Dowiesz się, dlaczego nie możesz się po prostu uspokoić samą siłą woli. I co najważniejsze, dostaniesz 5 narzędzi, których możesz użyć dzisiaj, teraz, w trakcie oglądania tego filmu, żeby poczuć ulgę. Zanim przejdziemy do narzędzi, musimy zrozumieć wroga. Czym jest ten tryb przetrwania? Twój układ nerwowy ma jedną nadrzędną misję – utrzymać cię przy życiu. Nie obchodzi go twoje szczęście, twoje oceny w szkole, twoja relacja z dziewczyną czy chłopakiem. Obchodzi go tylko to, żebyś nie został zjedzony. Stephen Porges odkrył, że nasz mózg nieustannie skanuje otoczenie. Robi to 24 godziny na dobę, nawet gdy śpisz. Porges nazwał to neurocepcją. To nie to samo co percepcja. Percepcja to świadome myślenie. O, widzę psa. Neurocepcja to podświadomy proces. Twój gadzi mózg widzi psa i w ułamku sekundy decyduje, przyjaciel czy wróg. W idealnym świecie twój układ nerwowy płynnie przełącza się między 3 stanami. 1. Stan bezpieczeństwa, ventral vagal. Jesteś zrelaksowany, otwarty, kreatywny. To stan, w którym się uczysz i bawisz. 2. Stan mobilizacji, współczulny. Wyzwanie. Serce przyspiesza, żebyś mógł uciec przed zagrożeniem lub walczyć. 3. Stan zamrożenia, dorsal vagal. Zagrożenie jest zbyt duże, nie wygrasz, udajesz martwego. System się wyłącza, depresja, dysocjacja. Problem współczesnego świata, szkoły, social mediów, presji rówieśniczej polega na tym, że wielu z nas utknęło w stanie 2 lub 3. Twój mózg uznał, że świat jest permanentnie niebezpieczny. Żyjesz w ciągłym stanie wojny, nawet gdy siedzisz na kanapie. To wyczerpuje. To niszczy zdrowie. Ale dobra wiadomość jest taka. Twój układ nerwowy jest plastyczny. Możesz nauczyć go na nowo, czym jest bezpieczeństwo. Oto jak to zrobić. Sposób 1. Oddech jako pilot zdalnego sterowania. Pierwszy sposób jest najprostszy, ale najczęściej wykonywany błędnie. To oddech. Dlaczego oddech jest tak ważny? Ponieważ jest jedyną funkcją autonomiczną, czyli taką, która dzieje się sama, nad którą możesz przejąć świadomą kontrolę. Nie możesz rozkazać sercu bij wolniej, nie możesz rozkazać żołądkowi traf szybciej, ale możesz rozkazać płucom oddychajcie wolniej i tu dzieje się magia. Kiedy zmieniasz rytm oddechu, wysyłasz sygnał zwrotny do mózgu. Szybki, płytki oddech. Mózg myśli biegniemy, zagrożenie. Wolny, głęboki wydech. Mózg myśli leżymy, jest bezpiecznie. Kluczem jest nerw błędny, vagus nerve. To autostrada informacyjna łącząca mózg z ciałem. Kiedy robisz długi, powolny wydech, fizycznie stymulujesz ten nerw, włączając hamulec bezpieczeństwa w swoim ciele. Technika. Oddech 4, 2, 6. Instrukcja krok po kroku. Większość ludzi w stresie próbuje brać głębokie wdechy. To błąd. Głęboki wdech cię pobudza. Hiperwentylacja. Ty potrzebujesz długiego wydechu. 1. Pozycja. Usiądź prosto albo połóż się. Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. 2. Wdech. 4 sekundy. Weź powietrze nosa. Skup się, by uniosła się ręka na brzuchu.
nie ta na klatce. To ma być oddech przeponowy. 3. Pauza. 2 sekundy. Zatrzymaj powietrze, ale bez napinania gardła. Taki moment ciszy. 4. Wydech 6-8 sekund. To jest najważniejsza część. Wypuszczaj powietrze przez usta ułożone w dzióbek, jakbyś dmuchał przez słomkę. Rób to bardzo powoli. Wyciśnij z siebie całe powietrze, aż poczujesz, że pępek przykleja się do kręgosłupa. Dlaczego to działa na egzaminie czy w szkole? Wyobraź sobie, że siedzisz na matematyce. Nauczyciel patrzy na ciebie. Panika rośnie. Twój mózg krzyczy: uciekaj! W tym momencie, zamiast panikować, zrób 3 cykle tego oddechu. Nikt nie zauważy, ale twoje tętno spadnie w ciągu 30 sekund. Twój mózg dostanie sygnał: hej, gdyby gonił nas lew, nie wydychalibyśmy powietrza tak powoli. Skoro wydychamy powoli, to znaczy, że lwa nie ma. Oszukujesz swój system lękowy, przywracając logikę. Sposób 2. Ruch i wytrząsanie. Pozbędź się tego z ciała. Drugi sposób to ruch, ale nie byle jaki ruch. Wiele osób myśli: jestem zestresowany, pójdę pobiegać, żeby się zmęczyć. To czasem pomaga, ale czasem tylko dokłada stresu organizmowi. My mówimy o ruchu, który ma na celu dokończenie reakcji stresowej. Wróćmy do natury. Gazela ucieka przed lwem. Jest w pełnej mobilizacji. Kiedy ucieknie i jest bezpieczna, co robi? Pada na ziemię i dyszy? Nie, ona się trzęsie. Całe jej ciało wibruje. W ten sposób wytrząsa z mięśni nadmiar kortyzolu i adrenaliny. Resetuje system. Ludzie oduczyli się tego. Kiedy się stresujemy, na przykład kłótnia z rodzicami, napinamy się, a potem siadamy przed komputerem. Energia zostaje w środku, zamraża się. To prowadzi do przewlekłego bólu, napięcia i traumy. Narzędzie shaking, wytrząsanie. To może wyglądać dziwnie, ale zaufaj mi, to działa cuda. Peter Levine nazwał to uwalnianiem traumy. Jak to zrobić? 1. Stań w swoim pokoju. Zamknij drzwi, żeby nikt ci nie przeszkadzał. 2. Zacznij od dłoni. Potrząsaj nimi tak, jakbyś chciał strzepnąć z nich wodę. 3. Dołącz łokcie i ramiona. Niech będą luźne jak spaghetti. 4. Zacznij sprężynować na kolanach. Niech wstrząs idzie od pięt aż do czubka głowy. 5. Możesz wydawać dźwięki, mruczenie, wzdychanie, parskanie. 6. Rób to przez 2-3 minuty. Poczujesz się głupio? Może. Ale po 3 minutach poczujesz mrowienie w ciele. Ciepło, lekkość. To jest energia, która była zablokowana i właśnie została uwolniona. Inne formy ruchu regulującego. Taniec intuicyjny. Włącz jedną piosenkę i ruszaj się tak, jak chce twoje ciało. Nie tak, jak wygląda to dobrze na TikToku. Siła oporu. Jeśli czujesz złość, oprzyj dłonie o ścianę i pchaj ją z całej siły przez 10 sekund. Poczuj siłę swoich mięśni. Poczuj swoją sprawczość. To mówi układowi nerwowemu: mogę walczyć, mam siłę, nie jestem bezradny. Sposób 3. Koregulacja, magia stada. Trzeci sposób jest potężny i często ignorowany przez indywidualistów. To koregulacja. Żyjemy w kulturze, która mówi: musisz sobie radzić sam, bądź niezależny. Ale z biologicznego punktu widzenia jesteśmy ssakami stadnymi. Nasz układ nerwowy nie jest zaprojektowany do bycia samemu w stresie. Izolacja to dla mózgu ssaka zagrożenie życia. Koregulacja to proces, w którym twój rozregulowany układ nerwowy dostraja się do wyregulowanego układu nerwowego innej istoty. To jak strojenie gitary. Jeśli twoja struna fałszuje, lęk, potrzebujesz innej gitary, która gra czysto, spokój, żeby się dostroić. Problem z toksyczną wentylacją. Uwaga! Koregulacja to nie jest narzekanie razem z przyjacielem. Jeśli spotykasz się z kumplem i obaj nakręcacie się, ale beznadziejnie, nienawidzę szkoły, wszystko jest do kitu, to nie jest koregulacja. To jest wspólna dysregulacja. Obaj wchodzicie w stan alarmu. Prawdziwa koregulacja to przebywanie z kimś, kto w danej chwili czuje się bezpiecznie i spokojnie. Twój system skanuje ich twarz, ton głosu, postawę ciała. Jeśli widzi spokój, sam zaczyna zwalniać. Jak to praktykować, gdy czujesz się samotny? 1. Bezpieczni ludzie. Znajdź tę jedną osobę, przy której nie musisz udawać. Nie musisz być zabawny, mądry, ładny. Możesz po prostu być. Czasem wystarczy posiedzieć razem w ciszy. Obejrzeć film bez gadania. To bycie obok leczy. 2. Zwierzęta. Zwierzęta są mistrzami zen. Kot, który mruczy ci na kolanach, to żywa maszyna do koregulacji. Mruczenie kota ma częstotliwość, która dosłownie regeneruje tkanki i uspokaja układ nerwowy człowieka. Pies, który kładzie ci głowę na kolanach, mówi:
Jesteś okej, jesteśmy stadem. 3. Głos i ASMR. Jeśli nie masz nikogo obok, użyj technologii mądrze. Posłuchaj podcastu osoby o kojącym, niskim głosie. Głos o odpowiedniej prozodii, melodyjności, stymuluje ucho środkowe, które jest połączone z nerwem błędnym. Sposób 4. Orientacja. Tu nie ma tygrysa. 4. sposób pochodzi bezpośrednio z somatic experiencing, nazywa się orienting, orientacja. Kiedy jesteś w traumie lub silnym lęku, tracisz kontakt z rzeczywistością. Jesteś w swojej głowie, jesteś w przeszłości, wspominasz porażki, albo w przyszłości, boisz się katastrofy. Twoje ciało jest tutaj, ale twoja świadomość jest gdzie indziej. Mówimy na to wzrok tunelowy. Orientacja to biologiczny mechanizm sprawdzania otoczenia. Kiedy zwierzę usłyszy trzask gałęzi, zastyga i rozgląda się. Kiedy zobaczy, że to tylko wiatr, a nie drapieżnik, wraca do jedzenia trawy. My, ludzie, często zapominamy o tej drugiej części. Zauważeniu, że zagrożenia nie ma. Ćwiczenie, skanowanie pokoju, mini medytacja. Zróbmy to teraz razem. 1. Usiądź wygodnie. 2. Pozwól swoim oczom oderwać się od ekranu. 3. Bardzo powoli. Powoli jak leniwiec obróć głowę w lewo. Zobacz, co tam jest. 4. Obróć głowę w prawo. Spójrz za siebie. 5. Twój pierwotny mózg musi fizycznie zobaczyć, co jest za twoimi plecami. Musi upewnić się, że nie czai się tam niebezpieczeństwo. 6. Znajdź w pokoju 3 przedmioty, które są neutralne lub przyjemne. Na przykład widzę niebieski kubek, widzę plakat, widzę drzewo za oknem. Kiedy to robisz, wysyłasz potężny sygnał do ciała migdałowatego, centrum strachu. Skan zakończony, teren czysty. Jesteśmy w bezpiecznym pokoju. W roku 2024 stare zagrożenie minęło. Często po tym ćwiczeniu następuje spontaniczne westchnienie lub ziewnięcie. To biologiczny znak, że układ nerwowy przełączył się z trybu współczulnego, walka, na przywspółczulny odpoczynek. Stosuj to, gdy czujesz, że odpływasz w trakcie rozmowy, albo gdy panika zaczyna ściskać ci gardło w miejscu publicznym. Rozejrzyj się. Zakotwicz się w tu i teraz. Sposób 5. Pendulacja. Sztuka bezpiecznego czucia. Ostatni sposób to pendulacja, wahadłowanie. To zaawansowana, ale niesamowita technika dla tych, którzy boją się swoich emocji. Wielu młodych ludzi boi się poczuć smutek czy lęk, bo myślą, jak w to wejdę, to już nigdy nie wyjdę. Utopię się w tym, zwariuję. Więc uciekają. Netflix, gry, używki. Pendulacja uczy nas, że możemy dotknąć trudnych emocji, a potem bezpiecznie wrócić, jak wahadło. To buduje okno tolerancji, window of tolerance. Im szersze masz okno tolerancji, tym więcej stresu możesz znieść bez załamania się. Jak to ćwiczyć? Metoda miareczkowania. 1. Znajdź zasób. Najpierw znajdź w ciele miejsce, które czuje się dobrze, albo chociaż neutralnie. Może to być duży palec u nogi, może ciepłe dłonie, może pośladki na krześle. Skup się na tym przez 10 sekund. Poczuj oparcie, poczuj spokój. 2. Dotknij stresu. Teraz pomyśl o czymś lekko stresującym, nie o największej traumie życia. Zacznij od małych rzeczy, na przykład zgubiony długopis. Poczuj, gdzie w ciele pojawia się napięcie. Może ucisk w gardle. 3. Tylko na chwilę. Skup się na tym ucisku tylko przez 5-10 sekund. Powiedz mu cześć. 4. Wróć. Natychmiast przenieś uwagę z powrotem do zasobu, do palca u nogi, do ciepła. Oddychaj. Zregeneruj się. Powtarzaj ten cykl. Zasób. Stres. Zasób. To uczy twój mózg elastyczności. Mówisz mu, widzisz? Mogę poczuć lęk, a potem wrócić do spokoju. Mam kontrolę, nie utonę. Z czasem będziesz mógł zostawać przy trudnych emocjach dłużej. Ale zaczynaj od małych dawek. To jak trening na siłowni. Nie podnosisz od razu 100 kg. Zaczynasz od małych ciężarów. Podsumowanie. Twoja droga do wolności. Podsumujmy. Twój układ nerwowy nie jest twoim wrogiem. On jest twoim nadopiekuńczym ochroniarzem, który trochę się pogubił i nie zauważył, że wojna się skończyła. Masz teraz 5 narzędzi, by mu to uświadomić. 1. Oddech. Długi wydech, by włączyć hamulec. 2. Ruch. Wytrząsanie, by wyrzucić z siebie energię walki. 3. Koregulacja. Bezpieczni ludzie i zwierzęta, by poczuć więź. 4. Orientacja. Rozglądanie się, by wrócić do rzeczywistości. 5. Pendulacja. Bezpieczne dotykanie emocji i powrót do bazy. Ważne ostrzeżenie na koniec. Nie musisz robić wszystkiego naraz. To nie jest kolejny test do zaliczenia,
Wybierz jedną rzecz. Może dzisiaj tylko pooddychasz? Może tylko potrząśniesz rękami? To wystarczy. Zdrowienie to proces. To maraton, nie sprint. Będą dni lepsze i gorsze. Będą dni, kiedy zapomnisz o wszystkim i wpadniesz w panikę. To normalne. Bądź dla siebie łagodny. Pamiętaj, te metody są potężne, ale służą do samoregulacji. Jeśli zmagasz się z głęboką traumą, PTSD, przemocą czy poważną depresją, te ćwiczenia powinny być wsparciem dla profesjonalnej terapii, a nie jej zastępstwem. Nie bój się prosić o pomoc specjalistę. Jeśli ten film otworzył Ci oczy na to, jak działa Twoje ciało, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Napisz w komentarzu: wybieram spokój, jeśli dotarłeś do tego miejsca. Budujemy tu społeczność ludzi, którzy przestają walczyć ze sobą, a zaczynają się rozumieć. Trzymaj się ciepło. Twój układ nerwowy Ci podziękuje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Psyche wyjaśnia.